Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam w Sztokholmie. Dzisiaj będzie taki może trochę nietypowy film. Nareszcie nie w Bytomiu, nie na Śląsku, tylko dzisiaj jesteśmy, drodzy Państwo, w Sztokholmie, bo odwiedzam tutaj przyjaciół i taki mam jeden dzień, gdzie się trochę wybrałam na jakieś trochę zwiedzanie, trochę fotografowanie. W związku z czym zabieram Państwa oczywiście ze sobą i dzisiaj taki mały eksperyment, ponieważ bardzo mi się podobał ten obiektyw 75 to są schody 75 mm do takiej fotografii ulicznej, więc mam na pierwszy strzał dzisiaj mój 75 do 300. Ten obiektyw jest mój, więc nim będę robić dzisiaj zdjęcia, a Sztokholm wydaje mi się, że jest takim całkiem niezłym miejscem, żeby to właśnie wypróbować, ponieważ tu jest mnóstwo przestrzeni, co Państwo zresztą zobaczą. Dobra, drodzy Państwo, już wiem, że to będzie niezłe wyzwanie i na szczęście mam oczywiście ze sobą inny obiektyw i pewnie się na niego przełączę. To znaczy Szwecja jest bardzo przestronna, ale jednak te stare budynki są ze sobą między sobą dość ciasno, więc ten długi obiektyw, który dzisiaj mam, to on taki bardziej będzie na szczegóły i ludzi, myślę, niż na tak naprawdę miasto. Te szczegóły też będą fajne, ale myślę, że szybko się przełączę na obiektyw szerszy, bardziej uniwersalny, bo jednak ten jest nieco trudny. Ale tu już, drodzy Państwo, widać dużo fajnych rzeczy sztokholmskich. Wydaje mi się, że to jest zamek, ale nie jestem pewna. Niech spojrzę na mapę Google. A Google Maps szaleje i nie do końca mi pokazuje, gdzie ja jestem, więc do końca nie wiem. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wygląda fajnie. I jak się dowiem, to Państwu powiem. A jak się nie dowiem, to Państwu nie powiem. Ale tam z daleka widać pięknie hotel. Państwo go pewnie nie widzą, ale mój piękny, długi obiektyw widzi go doskonale. Grand Hotel, ale ekstra to wygląda. Bo są ludzie na moście, w tle mamy hotel. Oczywiście Państwu zaraz pokażę te zdjęcia, albo już Państwu pokazuję. Ludzie są w cieniu, hotel jest w słońcu, robi się piękna kompresja. No, do takich zdjęć ten obiektyw jest super. Naprawdę super. Za chwilę będziemy wchodzić przez piękną, okazałą bramę. Jakby tylko Google się jeszcze odnalazło i mi powiedziało, gdzie jesteśmy, ale wydaje mi się, że to jest wejście do zamku. Tylko nie od tej strony, co dotychczas sobie wchodziłam, tylko od innej, ale to nic nie szkodzi. Generalnie, drodzy Państwo, jeśli macie możliwość przyjechać do Sztokholmu, to korona obecnie stoi dość słabo, w związku z czym jest to dość... No nie jest to aż tak droga impreza, jak zawsze była na polską kieszeń. Nadal nie jest tanio, ale nie jest aż tak drogo. Ja mam to szczęście, że mam tu przyjaciół, którzy tu mieszkają, więc nie płacę nic za nocleg. Oni są ogromnie gościnni, za co jestem bardzo wdzięczna. No ale już tak turystycznie daleko od Polski to nie jest. Można na weekend na przykład wyskoczyć. A jest to naprawdę piękne miejsce. Piękne miejsce. Choć bardzo krótko jest tu światło słoneczne. No, drodzy Państwo, póki co prawie cały czas robię zdjęcia na 75 mm, bo wszystko inne jest zbyt ciasne. I trochę się tego spodziewałam, że tak właśnie będzie. Choć miałam nadzieję, że będzie trochę... Zapomniałam, jak ciasny jest ten obiektyw. Nie żałuję, że go wzięłam, bo myślę, że to daje bardzo fajny efekt tutaj. Ale nie jest to najprostsza ogniskowa, z którą przyszło mi tu pracować. O, tam jest to fajne wejście. I stamtąd, tam jest piękne słońce też. No ale z tym długim obiektywem, o proszę bardzo. Z szerokim bym Państwu tego nie pokazała, a z długim Państwu
pokażę. Nie wiem, czy to jest jakiś Waza, czy jakiś Karl Gustaw, czy kto. Ktoś na pewno. No tam jest taki pięknie oświetlony plac. Może sobie wejdę tu. Nie jest nigdzie napisane, że nie można, więc sobie wejdę. I zrobimy sobie, drodzy Państwo, zdjęcia stąd, bo tutaj pięknie też słońce się opiera na tej drugiej stronie. Zamek sobie tonie w cieniu, a przynajmniej ta strona, w której ja jestem, ale tam jest pięknie słonecznie. I na to właśnie ten długi obiektyw będzie ekstra. Drodzy Państwo, póki tu jestem z tej strony, gdzie wszystko jest tak przepięknie oświetlone, to sobie jeszcze zostanę przy tym długim obiektywie. Tu jest taka jakaś rzeźba dwóch dziewczynek albo dwojga dzieci, które niosą na tacy jakby popiersia czyjeś. Trochę dziwna, ale ją zrobimy. Ponieważ druga strona rzeki jest przepięknie oświetlona, to sobie tam właśnie zmierzam. Tutaj tylko sobie zrobię jeszcze zdjęcie tego właśnie, tej rzeźby, pomnika, nie wiem jak to nazwać. A ja sobie postrzelam z tej perspektywy, a później idąc na zamek zmienię sobie obiektyw na szerszy. Jest to bardzo ciekawe, drodzy Państwo, mając tak wąski obiektyw albo tak długi obiektyw, jak trzeba inaczej patrzeć i jak za każdym razem mnie zaskakuje, co tak naprawdę w tym obiektywie widzę, bo wydaje mi się, że będę widzieć na przykład jakąś tam część, a widzę tak naprawdę dużo mniej. Teraz jest pomnik zapewne jakiegoś króla z trochę lepszej perspektywy niż był poprzednio. No i wygląda bardzo fajnie. Choć się nie spodziewałam, że będzie aż tak blisko. Jest dzisiaj, drodzy Państwo, 30 grudnia, albo 31, nie, 30 grudnia, jak tutaj jestem, więc jest dużo jeszcze takich dekoracji. Jak chcę złapać światło dzienne, to muszę się troszkę pośpieszyć, bo słońce zachodzi, drodzy Państwo, o godzinie 14:30, a obecnie mamy 11. Dużo czasu mi nie zostało. O, tu jest pan Golas. Zróbmy pana Golasa na tle hotelu. No ekstra. Czy nie, że ekstra, że Golas, ale fajnie wygląda na tle hotelu. Bardzo fajnie. Ludzie na dole na moście. Też fajnie. Pięknie jest oświetlony ten Grand Hotel. Tam w ogóle też jest bardzo ładnie. Pewnie Państwo tam za chwilę wezmę też. Ale to już z innym obiektywem. I prawdopodobnie będzie to inny film. A jeszcze tu sobie, o proszę bardzo, Muzeum Narodowe. Państwo je pewnie ledwo widzicie. Ja je Państwu tu pokażę z perspektywy 75 mm. Bardzo mi się podobają te zdjęcia właśnie z tej perspektywy. Choć wydaje mi się, że dużo ładniej maluje ta 75 stała ogniskowa, którą miałam możliwość sobie testować. Ale takie zdjęcia też są bardzo fajne. Jak je sobie strzelam teraz. Ja tutaj mam kilka takich punktów w mieście, które chciałabym sobie sfotografować, czy do których chciałabym dotrzeć nawet, jeżeli ich nie sfotografuję. I Państwa ze sobą, mam nadzieję, że sprzęty wytrzymają, baterie wytrzymają i Państwa ze sobą tam wezmę. To nie był zamek, co to było? To jest coś innego. Chciałam do tego wrócić, bo chyba tam jeszcze nie byłam. Na zamku byłam, znaczy na zamku, przy zamku, ale tam sobie wrócę za chwilę. Jeszcze sobie porobię zdjęcia tutaj z tej perspektywy. Drodzy Państwo, jak to bywa ze sprzętem, mikrofon niestety mi padł, więc ta ostatnia część filmu będzie nagrana już z domu, jeśli chodzi o dźwięk. Odrobinę Państwu wideo pokażę, ale żeby nie robić niemego kina, nie będzie tego bardzo dużo. Jesteśmy teraz w mojej takiej części, którą ja bardzo lubię. Są okolice Muzeum Nordiska.
To jest kolejna wysepka, gdzie znajduje się bardzo przyjemny park, z którego jest piękny widok i tam już jest też tak bardzo przestrzennie, już nie jest tak tłumnie. Bardzo, bardzo lubię to miejsce. Piękny jest też widok z tego mostu, którym sobie właśnie przeszłam i na koniec filmu będziecie Państwo widzieć trochę z tego mostu właśnie zdjęć. Jeżeli kiedykolwiek będziecie Państwo mieli możliwość być w Sztokholmie, to serdecznie polecam właśnie tamte okolice. To jest też bardzo niedaleko Muzeum Wazy, czyli tego ze słynnym wrakiem statku, więc na pewno Państwo tam spokojnie traficie. Ja generalnie przez cały ten dzień byłam zachwycona światłem. To był jedyny słoneczny dzień, jaki się zdarzył tak naprawdę w trakcie całego mojego wyjazdu. I światło było przepiękne. Cały dzień była właściwie złota godzina. To jest, no zobaczcie Państwo tutaj, no przecież jest przepiękne światło, przepięknie są oświetlone te budynki i nawet na wodzie tutaj, jak są te gęsi w sobie płyną, to te refleksy na wodzie, no przepiękne, złote, czy to trochę od budynków, czy trochę od światła, nieważne, robi to piękny, piękny efekt i wszystkie budynki też są takie, aż wyskakują z tych zdjęć. Edytując zdjęcia, drodzy Państwo, to musiałam naświetlenia mocno ściągać, i wtedy te kolory robią się tak żywe i tak nasycone, że jest to po prostu bardzo przyjemne, żeby to później oglądać. Tutaj za chwilę zobaczycie, drodzy Państwo, będzie taka rzeźba, ja się śmieję, że to jest polski Mickiewicz. Tak naprawdę kim ten pan jest, zupełnie nie wiem, ale wychodzi bardzo fajnie na zdjęciach. I teraz Państwu chciałam pokazać też, za co bardzo lubię tą 75, przepraszam, no, taką długą ogniskową, bo to nie jest tylko 75. Zobaczcie, drodzy Państwo, z drugiej strony zdjęcie tego pomnika i jak nam się zmienia perspektywa, jak pięknie robi nam się kompresja. Ja po prostu jestem zakochana w tej kompresji i to jest coś, czym aparaty, czy po prostu optyczne zoomy będą zawsze biły na łeb, na szyję. Wszelkie zoomy elektroniczne, jakie są w telefonach. Drodzy Państwo, teraz już Państwu pokazuję resztę zdjęć, bo myślę, że wystarczy tego niemego kina. Mam nadzieję, że Państwu się podobają. Dziękuję Państwu jak zawsze za to, że byliście ze mną, że zechcieliście poświęcić kilka minut swojego czasu, żeby pooglądać przygody Anny. Zapraszam Państwa na następny film, też będzie ze Sztokholmu. I jeżeli macie Państwo takie życzenie, to bardzo poproszę o komentarze na dole, o polajkowanie wideo i o subskrypcję. Dziękuję Państwu serdecznie, że byliście ze mną. Do usłyszenia w następnym filmie.